Witajcie ponownie, drodzy spokrewnieni. To nasze kolejne spotkanie z Vampire the Masquerade Redemption, odcinek drugi i zaczniemy dokładnie w tym samym miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy. Jak możecie zobaczyć już teraz po samym menu głównym, jest nieco jaśniej i zapewniam was, że tym razem obraz i generalnie jakość obrazu będzie dużo lepsza. Popracowałem nad tym, żałuję, że nie zrobiłem tego przed pierwszym odcinkiem, ale jakoś tak później mnie oświeciło. No ale cóż, w każdym razie, każdy następny odcinek, oczywiście jeśli jesteście zainteresowani tą serią, będzie w 1440p z odpowiednią jasnością i też właśnie sama gra też została lepiej dostosowana do widoku panoramicznego, więc też nie będzie uciętych kadrów podczas scenek dialogowych itd. Także mam nadzieję, że już od teraz będzie wam się tą serię oglądać znacznie lepiej. I po tym wstępniaku myślę, że możemy zaczynać i wrócimy do gry dokładnie w tym samym momencie, gdzie ostatnio zakończyliśmy. Jesteśmy świeżo po wyjściu z katedry świętego Tomasza. I w dzienniku mamy napisane, żeby odwiedzić siostrę Aneskę. Jednak zanim to zrobimy, pozwiedzamy nieco stare miasto Pragi, gdyż chciałbym zajść do Kowala i sprzedać mu nieco tych przedmiotów, które uzbieraliśmy podczas ostatniej eskapady do kopalni srebra. Zajrzymy też jeszcze do oberży, gdyż tam dostaniemy jakiś gratis. Behold, 'tis the Crusader, the demon slayer who purifies the minds. Raise your cups in his honor. To Christoph! A, dziękuję bardzo, dziękuję. I tu mamy leczący eliksir. Naprawdę porządna rzecz, muszę przyznać. Okej, dziękuję panu bardzo. Możemy wracać, możemy iść dalej. Możemy kontynuować eksplorację Starego Miasta i tutaj za rogiem kryje się taki bardzo niepozorny zakład kowalski. Jest on tutaj. O, to jest jeszcze jakaś nie skrzynia, tylko beczka do rozwalenia. O, proszę. Disease Vaccine, ok, to leczy zatrucie. Też nam się na pewno z czasem przyda. Zajrzyjmy do Kowala. Smithy, witamy. The bells of Prague do ring out your victory, Christoph. The whole city prizes your handiwork. And I prize thine. Pięknie, dobrze. Możemy tu parę rzeczy posprzedawać. Ten system sprzedaży nie jest tutaj najbardziej wygodny, ale postaram się szybko z tym uwinąć. Dobrze, nie możemy mu sprzedawać żadnych eliksirów. To też warto tutaj nadmienić. Ale spoko, to później będziemy mogli sprzedać gdzieś indziej. Ok, mamy 513 w gotówce, sprzedam jeszcze te łachmany, że tak powiem, bo zaraz kupimy sobie coś lepszego. Dobrze, mamy 516 złota, możemy sobie kupić taki oto skórzany pancerz, co też uczynię. Mamy jeszcze 158 złota, więc może jeszcze kupię puklerz. Wydaje mi się, mamy ten obecny, jest zdecydowanie lepszy, więc go na razie nie będziemy wymieniać. Damage 40, tu też 40, accuracy 10, tutaj 0. Nie, zostaniemy na razie przy naszej broni obuchowej. Ale na pewno chciałbym kupić jeszcze... Może kupię hełm zamiast rękawic. Okej, dobrze. To by było na tyle. Have my Dziękujemy. hand on it. 'Tis a deal. Dziękujemy bardzo, panie Kowalu. Oj, co ja zrobiłem? Dobrze. Okej, ubierzmy się. Okej, Christoph wygląda nieco inaczej. Doskonale. Okej, dobrze. I tak już uzbrojeni, gotowi na dalsze nasze zmagania z pomiotami samego szatana. Możemy kontynuować naszą przygodę. Chodźmy zatem spotkać się z siostrą Aneską.
Zastanawiam się, jakby po czesku prawidłowo by wymawiać jej imię. Anyszka? Nie chcę się teraz zbłaźnić. Okej, tu są kwatery siostry. Zaraz przy katedrze to świętego Tomasza. Good morrow, milady. Good morrow, my lord. We give thanks that the minds are restored to godly condition, and we rejoice to see thee in health after such danger. Yet there is danger in health, for I must forego thy tender ministrations. My lord, Yet now I suffer a new affliction, for which thou hast the only cure. I shall serve thee in any way I can, my lord. I have retrieved a sacred relic, milady. The amulet of St. Jude. I wouldst give it thee, milady, for thy devoted care. I take no gifts. The Lord's work is favor enough. It is the dearest of all I have, and thou art the dearest of all I have not. Please, keep this for my sake. O, ta gra jest tak ślicznie napisana. W porządku, porozmawialiśmy. Oho, ktoś tu chyba nas podsłuchiwał. Czyżby to sam arcybiskup Giza? Good day, Archbishop Giza. Przypał. Explain thy intentions toward good sister Inesca. I command thee to speak only truth before God. I find her the fairest of all God's creatures, and bemoan the cruel fate that hath placed her beyond my reach. In another time and place, we might have found happiness together as man and wife. Such thoughts are evil. Thy concupiscence damns thy soul and dooms Inesca. I command thee, purge such lusts from thy heart. If not for thy sake, then for hers. Do not tempt her away from her holy orders, thou wicked, selfish boy. She is out of thy star, and is not for the likes of thee. Her place is with me, with us, here in the convent. And thy place is out in the wilderness, striking the fear of God into the hearts of the heathen. If thou art strong enough to entertain such lusts, thou art strong enough to return to thy regiment. Alas, they are too far away. Well, the streets of Prague are still host to unclean demons. Perhaps thou shouldst destroy these abominations to expend some of thy hot blood. I must protest. My place is here. The demon queen confessed they sought to defile holy places. 'Tis my duty to protect these hallowed grounds when next they attack. Thy archbishop shall dictate thy duty. Hunt them in the streets. Okej. Podporządkujemy się, ale będziemy strzec ulic. Tak, będziemy strzec ulic blisko katedry i właśnie tutaj tej, nazwijmy to, nie parafii, jak to się mówi. No, powiedzmy, że terenu parafii. I obey, but I shall protect the streets in front of the cathedral and convent as well. I shall be watching thee, thou immoral lad. Okej, mało co nie zostaliśmy wysłani z powrotem na front. Tymczasem zapadł zmrok. Otrzymaliśmy zadanie, trochę za karę, aby zająć się patrolowaniem miasta, starego miasta Pragi nocą, by chronić je przed zakusami złych mocy. Mamy kolejną aktualizację w dzienniku. Protect Prague by Night. Dobrze, musimy chronić Pragę. I przypomniałem sobie jeszcze małą rzecz, o której zapomniałem, że mamy list od Sir Cuberta dla Christofa. My good kinsman Christoph, thy bravery carried the day in the battle of the Moravian hills. Thy sword brethren crushed the pagan barbarians and now chase their scattered hordes into eastern Hungary. Once the last of the heathens are routed, our garrison shall return to Prague, and thou mayst rejoin our ranks. Until then, the tender ministrations of the holy sisters shall revive thee, if it be God's will that thou outlive thy wound.
Thy fellow sword brethren pray for thy swift recovery, for they cannot allow thee to ripe and rot in decadent luxury whilst they sacrifice themselves. Perhaps thou canst make thy sword arm useful to good Archbishop Giza until such time as we return to collect thee. May the tidings of the Lord be upon thee, Sir Cuthbert. Zupełnie zapomniałem, że tutaj listy też czytane są przez aktorów, co jest bardzo fajne zresztą. Dobrze, super, tak, bo właśnie, no jak właśnie dobrze pamiętacie, zostaliśmy ranni podczas krucjaty i zostaliśmy wysłani z frontu właśnie tutaj, aby zregenerować swoje siły i właśnie od Sir Cuthberta dostaliśmy w postaci listu informacje o poczynaniach naszego regimentu. Tak, już naszego regimentu w pobliżach w pobliżu obecnych Węgier. Dobrze, okej, pod samą parafią jest na razie bardzo spokojnie. Możemy rozbić te beczki, zobaczyć, czy jest tu coś ciekawego. Zawsze to jakiś zardzewiały sztylet. Drzwi tu są zamknięte. Tu jest na razie, widzę, spokój. Tu też drzwi są zamknięte. Jest jeden strażnik. Ktoś chodzi z pochodnią. Na razie nic nie zapowiada się, nic złego. To szlachta, znowu te podłe, plugawe kreatury. A tak w ogóle muszę się troszkę podleczyć. Znowu stosują jakieś nieczyste zagrywki. Pięknie. Strażnik, widzę, niespecjalnie sobie coś z tego robił. No cóż. Szczurki, które można zebrać. Okej. Tu na razie widzę, jest spokój. O, mogę wejść do kowala. Może jeszcze coś tu sprzedam. Pracuję, także no to by pomyślał. Dobrze, nic więcej tu nie mogę sprzedać. 78, dobra, na nic więcej mnie nie stać. You have my hand on it. 'Tis a deal. Okej, mamy chronić Pragę nocą, dobrze. Tu byliśmy. Zobaczmy jeszcze tutaj, pod tą świątynią. Tu też jest spokojnie, nic się nie dzieje. O, tu drzwi są też otwarte, okej. Chodźmy na St. Judith Bridge. Tam widziałem, że drzwi były otwarte. Tak, teraz z tym widescreen fixem gra się zdecydowanie lepiej. Zobaczmy, co czeka nas tutaj. Witam panów. Jesteście na straży, bardzo dobrze. Golden Lane. Sprawdźmy mapę. Ok, jesteśmy obecnie tutaj. Tu jest zamek Wyszehrad.
O, tu jest kolejny sklep. Zajrzyjmy do niego. O, i pani ma kitku. 11 gra, 11 na 10. I bid ye welcome and sing your praises for the slaying of Azra the Unliving. Without thy lore, I could not have slain her. So I thank thee for thy wise counsel. But Azra said many things that did shake my soul. I would have benefit of thy lore. Ask thy questions. Czy wiesz coś o Zimitzi? Jak zapewne pamiętacie, Azra była przedstawicielką klanu Zimitzi. Know thou of the Zimitzi? Of the 13 great vampire clans, the fiends of Clan Zimitzi be the most vicious. They come from the dark Carpathian mountains, where ancient evil slumbers. They seek to rule mortals as cattle, and abduct us from the streets at night. They cruelly craft the flesh to fashion monsters, which they call Shlakta. To extend their rule into daylight, they do corrupt mortals with wealth and power and their own demonic blood. When the mortal servants do drink the blood of their masters, they become ghouls that live forever, so long as they drink each day their daily blood. In the oldest ghoul lineages, like the royal Premisil family, children are born as revenants, mortals born with vampiric blood coursing in their veins. O proszę, tego nie wiedziałem. I wiemy już także, że szlachta to właśnie pomioty, które są tworzone przez Zimitzi. Zapytajmy, czy wie coś o Matuzalemach Wyszehradu, o których też wspominała Azra. Know thou of the Methuselah Viscerad? Methuselahs are among the most ancient and powerful of all vampires. Alas, I know nothing of the Methuselah of Viscerad, save that Viscerad Castle is the foul heart of the evil Zimitzi vampire clan. But don't you be going there, young one. Even an army of thy sword brethren could not dislodge such evil. Dobrze, będziemy uważać. Co znaczy być kainitą? What means she by Cainite? So every mother's child knows of vampires. Very few know they are descended from Cain and raised by the first woman created by God. Do not blaspheme so about Adam and Eve. Ha! Not Adam and Eve. Adam and Lilith. Lilith was Adam's first wife, and a spirited woman was she. Now, Adam wanted Lilith to serve under him, and Lilith spurned such bumpkin courtship, leaving him for the company of angels and devils. So, God did fashion Eve, who was meek and mild, but their children were far from gentle. When Cain slew his brother Abel, God cursed Cain, saying that the food that grew of the earth would no longer sustain him. Only blood, like the blood he spilled from Abe, would slake his thirst. Lilith found the outcast Cain and taught him to harness the powers of heaven and hell. God made Cain the first vampire, and Cain made all the rest by preying on the descendants of Seth, Adam's third son. O, And so, all vampires are called Cainites, but only by those who know more than the church tells. I cannot pay heed to such strange notions. You will heed me, if you would hurt them.
No proszę, dobrze. Mamy też wgląd w lore, taki bardziej starożytny. Okay, what lore hast thou of these demons? What lore hast thou of these demons? The vampires do prey on mortals, but they do save their real hatred for other vampires. The 13 great vampire clans are forever at war. Clan against clan, elder against childer in a fearsome jihad. They do shake the world to its foundations with their hate and twist up the destiny of mortals into their dark tapestry. Dobrze powiedziane. Dziękujemy bardzo za ten wykład. I thank thee. Okej, mamy sklepik. Dobrze, a mogę też jej szczury sprzedawać, okej. Dobrze. Co ja mógłbym tu sprzedać? Może to jeszcze sprzedam. Okej, na razie tyle. W sumie... Okej, to możemy kupić też zwoje. Scroll of Spirit Touch. True Sight, Holy Water. Okej, Spirit Touch chyba pozwala wskrzesić kompana. Okej. Go with God, young one. And be sure to be within the warmth of a hearth when the sun falls. For the foes you have seen are but a small part of the wickedness that walks the streets of Prague by night. I shall send all such wickedness back to hell. Dziękujemy pięknie. Wracajmy na naszą misję. Widzę, że na Golden Lane jest raczej spokojnie. I co? Jeszcze jakiś przybytek. A, pharmacy, okej, apteka zamknięta. Dobrze, wróćmy się zatem. Ach, muzyka jest tutaj świetna. Okej, jesteśmy na Judith Bridge. Udamy się w tą północną część Pragi. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. Dobrze. A nie. Północne kwatery są zamknięte. Okej, musimy kontynuować naszą straż w Pradze. Uleczmy się trochę. Tis the little warrior. I bet you're soft and tender inside your tin britches. I'll eat your gizzard while it's still attached to your quivering body. This is thy payment for bringing final death to Ozra the Unliving. O. Trafią przywalić. Alarms from within the convent. Aneska, I will protect thee. The archbishop be damned. Okej, szybko. Do parafii. Okej. Christophe,
Thou hast brought evil into this holy place. This taint follows thy soiled soul. It burns. The she-cow's vile purity burns like unto the sun! Back to the abyss, hellspawn. Thou art anathema in the eyes of God. Die and be damned! Away with thee! We forbid thee to defile this holy place! Intruders! Pięknie. It appears that I am once again in thy debt, brave sir, for coming to us in our time of need. As I am in thy debt, for saving my life with thy tender care, and for thy uncommon valor in standing with me against the forces of hell. I pray, my lord, that thou art always near to deliver us from this evil. Milady, I pledge my arm to thy cause for as long as I draw breath and beyond. Then I have faith in the safety of our humble convent. His skill is great, and he fights with the strength of a demon. His courage has opened the minds again. O proszę. Think how the gift of Cain would enhance the might of such a man. Aye, he has done great service to the Promethean cause by dispatching Azra without our involvement. But this decision must be made with surpassing care. With so many of us missing, we need his sword in the coming tumult. The other clans are surely considering him for the embrace by now. No doubt. But hast thou forgotten the power the Church wields over the minds of these mortals, Cosmos? His faith is the strength behind his steel. Stripped of his faith, would he be of any use to us, I wonder? He has been cut from the herd by his wound. He's been separated from the heart of his sword brethren by many miles. Like any stray, he is more malleable. He may bend rather than break. Thou art wise, Cosmos. How well thou knowest the hearts of men of war. Yet, I am not convinced. The Premises are enraged at his continuing interference in their plans. I have learned that they have now placed a rich bounty upon his head. He'll not outlive the next moon. Get thee to the prince, and tell him that this night, Ekaterina the Wise awakens another into darkness. Thy will is done. And Cosmos, should this Christoph falter or fail, he must fall. O kurcze. Milady Ineska, I must speak with thee. Hush, lest thou rouse the convent with thy clamor. I have wandered the city for hours, yet each turn of the streets did lead me back here. My lord, 'tis dusk. Thou shouldst not be out of doors. Fiends shall soon be legion. I would fight all fiends of hell to stand at thy door. And how may our holy order assist his lordship this eve? Milady, thou must hear me. I sought to tell thee once before, but fear took my voice. What power could daunt the man who hath faced demons from hell? The face of an angel from heaven. Oh, my lord, Thou hast struck me a wound that heals not. My life's blood pours out before me, and I cannot stanch it. I do love thee, fair Ineska. I do love thee with a passion I have never known. My lord, I must protest. Such love is an affront to heaven. If thou deny me, I am undone. I cannot deny thee. I too am afflicted with a wound for which thou art the only cure. My soul fell when first I beheld thee, and now my heart is cleft in twain. My love of God and my love of thee have torn me to ribbons, for I must betray one to keep faith with the other. Thus my sins do pour out before me, for I have spilt my wickedness upon thy innocent bosom. Nay, 'tis my wanton desire that hath ensnared thy virtuous heart. I was a fool to confess my heart to thee. Gladly would I imperil mine own soul, but never thine. Then truly we are lost. Our souls are beyond all hope of redemption. My lord,
Look thou at the locket thou didst give me. 'Tis the locket of St. Jude, the patron saint of lost causes. Thus fate makes a bitter mockery of our plight. Say not so. Where the saints tread, hope follows. Mayhap St. Jude shall bring us hope past all hope. I pray we find a way. I pray so too. Thy hopeful words have filled my heart with courage, and I can leave satisfied. Farewell, fair Aniska. Nay, Jakie the to streets are not safe at wzruszające. night. Thou must stay here in the convent till the sun shines again. May God have mercy upon my soul, for the devil has just placed into my heart the most impure of notions. I do tremble to confess it, but I feel I would cast away all holiness to stay. I would exchange an eternity of heaven's bliss for one night by thy side. Oh, know thee that thou art not alone in such desires. Then truly I am damned. I am condemned for my lust, but I must not drag thee into the abyss with me. I must flee this holy place and return no more. My lord, come back! Nie. Jakież to było wzruszające. Oho. Christoph jest wyraźnie skołowany. Hold fast. Release me! I command thee! Thou struggles nobly. I love such passion. A lesser man could not even speak in my grasp. What art thou? A demon sent from hell? I am here to save thee, Christoph, to deliver thee from thy mortal shackles. By the power of the Lord Eternal, I banish thee from my presence. Poor child, thy faith died long ago. Amidst a dread battle, thou came to know thy true nature. Thou art a killer of men, no matter how thou dost try to justify thy deeds. Thou kills not when compelled by God, but when ordered by men. Now come to me. I am the mother of thy rebirth. I know thy ways, demon, and I have lore enough to kill thee. Nay, thou art helpless in my hands as a naked babe. Nay! Oh, nay! Tak, moi drodzy, zostaliśmy spokrewnieni. Water. Aniska. Water, I beg of thee. I thirst. I starve. I am Ekaterina the Wise, Ekaterina the Promethean, Ekaterina, the leader of the Bruja clan. We are the children of Cain, and now thou art one of us. God have mercy on my soul. I am damned. Steady now, whelp. Thou lackst the strength to fight, and I would slice thee in twain without hesitation. Thou must feed, my child, before the hunger overtakes thee and drives thee mad. Am I now a miserable demon, stealing blood to live? Damned and cursed to hell? Is this all that remains of noble Christoph? Nay, my child. There is far more to thee than ever before. Thou art Bruja now.
We Bruja are the philosophers of Bruja. Cain's lineage. Where other clans treasured gold and trinkets, we sought pure wisdom. We strove to unravel the thorny knots that bind the very gates of heaven. Are we damned? Nay, we are exalted. In fabled Carthage, we lived in concordance with all mortals. Together we sought the secrets of Eden, that the children of Cain and the children of Seth would be raised up. But the hated Ventru grew jealous of our power. The patrician clan betrayed us and tried to destroy us. We survived, but fabled Carthage did not. Despite this great loss, we Prometheans continue our search for harmony with all mortals. We are the most noble of our breed, Christoph. We seek only the fulfillment of the dream that was Carthage. But we need thy help to achieve this goal. A war lies ahead. A terrible battle that calls for warriors like us. Wars among devils do not concern me. We will cause thee to think otherwise, whelp. Enough, Cosmos! The Bruja blood needs time to cool. Come, let us leave our young one to think upon his situation. But know this, Christoph, thou would have been killed or embraced by our enemies on this night. We have given thee life eternal, and awakened thee to the true face of thy world. I do not expect gratitude, but our clan requires loyalty or death. There is no life in me. Even my heart has ceased to beat. My very soul has been stripped from me. There is nothing left for salvation or damnation. Thou needs must pledge fealty to thy new mistress. Okej. No więc tak, moi drodzy, zostaliśmy spokrewnieni przez klan Brucha, tutaj wymawiany jako klan Bruzia. Jest to niezwykle urocze. Tak, jako że są to Mroczne Wieki, warto tutaj nadmienić, że swego czasu klan Brucha był niezwykle poważanym klanem uczonych i filozofów. W Mrocznych Wiekach, czy jeszcze nawet przed Mrocznymi Wiekami w starożytności stworzyli swoją utopię, którą nazwano Kartaginą, która później została niestety zniszczona przez zazdrosnych Wentru. No i w Mrocznych Wiekach dalej Brucha są znani właśnie jako filozofowie, uczeni, wyjątkowo taki egzaltowany klan. I my teraz jesteśmy jego członkiem, gdyż zostaliśmy spokrewnieni przez niejaką Ekaterinę the Wise. Okej, zostaliśmy na nowo narodzeni i wiemy bardzo mało o tym świecie. I agree, zgadzamy się. Zgadzamy się, by wypełniać jej rozkazy, przynajmniej podążać za nią póki co. Okej. Zgadzamy się póki co. I am newly remade and know little of this world. I agree only to follow thy lead for the present. Such rebelliousness is unseemly in a Bruja. I do not like such willfulness in my childer. He displays as much fealty as can be expected from such a one, Ekaterina. Very well, Cosmos. Then thou may hold his leash. We shall see if he takes instruction with more deference. Christoph, thou must understand that our enemies are legion, and none more vile than Clan Zamitzi, which infests Prague like a plague. The fiends seek thy death in payment for the slaying of Azra and her Shlachta servitors. If thou art to survive, thou must quickly master the powers of thy blood. Thou must pay heed to all our laws, or thou wilt become a gibbering monster like the Zamitzi. Our first law... Mistress Ekaterina, I crave thy indulgence. Christoph is a man of action. His learning shall be the greater on the field of battle than the parlors of the Prometheans. Let me take him on my mission to Garanal's Haven, where he may learn our ways firsthand. I could use a stout broadsword protecting my back. Christoph is not yet ready.
Verily, he is as ready as he shall ever be. I would have thy counsel, Cosmos. Christoph is no bourgeois philosopher. His hot blood cools too much when he has no mission and curdles. Send him forth. If he survives, he will have mastered our ways. Very well. Christoph, go thou with Wilhelm Stryker. Trust what he says if thou wouldst outlive the night. Go, my swordsman, and strike deep into the lair of our dear ally, Garanal the Cappadocian. Kapadocjanie? Time to cut thy teeth, fledgling. W porządku, moi drodzy, i na tym zakończymy ten odcinek. Następny zaczniemy już od misji razem z naszym nowym kolegą, który zwie się Wilhelm. W porządku. I to by było na tyle w tym odcinku. Zostaliśmy spokrewnieni. Jesteśmy teraz członkami klanu Brucha, tudzież Bruzia, jak to się tutaj wymawia. Ach, przed nami naprawdę jeszcze wiele ciekawych odcinków. I ja póki co jestem mega zadowolony i mega się cieszę, że do tej gry wróciłem. Tym bardziej, że teraz gram w nią z tymi wszystkimi poprawkami, więc gra się dużo przyjemniej niż jak wcześniej grałem. No i cóż, nic tylko się cieszyć i kontynuować wkrótce naszą przygodę. A tymczasem ja wam już bardzo dziękuję, trzymajcie się ciepło, nie zagubcie się w nocy i dobranoc.